Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Nagrywam dzisiaj ten film po to, żeby bardzo Wam podziękować za całe wsparcie, jakie okazaliście w komentarzach pod ostatnim filmem, który nagrałam po trzęsieniu ziemi w Turcji. Wierzę, że tak samo jak i duże było wsparcie w komentarzach, tak i duże było wsparcie na pewno z Waszej strony, jeśli chodzi o różne zbiórki. Oczywiście tego w żaden sposób podglądać nie mogę. Ja Wam opublikowałam tylko zbiórki oficjalne, jakieś zweryfikowane punkty zbiórek też na terenie Polski. Nie podawałam tutaj żadnej prywatnej zbiórki, więc do tego zajrzeć nie mogę, ale wierzę, że tam też kto mógł, to jakieś środki przekazał. Ale dzisiaj przede wszystkim chciałam Wam podziękować za to, że oglądaliście tamten film, posłuchaliście mojej prośby, nie pomijaliście reklam. Ja Wam w tamtym filmie powiedziałam, że jeżeli YouTube zdecyduje się go monetyzować mimo treści wrażliwych, to ja cały dochód z tego filmu przekażę na odpowiednią zbiórkę. I faktycznie na szczęście reklamy w tym filmie się wyświetlały. Może nie wszystkim, ale wiem, że części osób na pewno, bo już dzisiaj w statystykach mogę zobaczyć szacowane przychody za ten pierwszy dzień od opublikowania filmu. Zaraz Wam pokażę, jaka to jest kwota. I dzisiaj będziemy od razu, bez czekania, realizować po prostu pomoc z tego. Ja się będę zaraz kontaktować z punktem zbiórki w Ercisz i zapytam, co konkretnie jest dzisiaj potrzebne, i to kupimy i to zawieziemy za tą kwotę. Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze chciałam Wam powiedzieć o czymś, co mam wrażenie do końca może nie wybrzmiało w poprzednim filmie. Ja Wam powiedziałam, że to trzęsienie w Turcji teraz to jest chyba największe trzęsienie od 1939 roku. Być może patrząc teraz na straty, jakie ze sobą poniosło, będzie można powiedzieć, że to było największe trzęsienie ziemi w historii. Nie dość, że to trzęsienie było bardzo silne, to jeszcze nastąpiły dwa tak silne trzęsienia, jedno po drugim, właściwie w tym samym miejscu, w bardzo krótkim odstępie czasu. Ale nie powiedziałam Wam do końca, jak duży obszar dotknęło to trzęsienie. Wymieniłam Wam oczywiście prowincje, które zostały dotknięte, 10 prowincji, ale może ciężko Wam jest to sobie jakoś wyobrazić, przełożyć na polskie realia. Więc prowincje w Turcji to jest coś takiego jak w Polsce województwa, więc możecie sobie wyobrazić, że to jest tak, jakby trzęsienie ziemi dotknęło 10 województw w Polsce. A jeżeli chodzi o liczbę ludności, to liczba osób, która zamieszkiwała te 10 prowincji objętych trzęsieniem ziemi, to 13,5 miliona ludzi. Więc to jest ponad 1/4 Polski. I każda pomoc się liczy naprawdę. Zobaczcie, tutaj mam statystyki tego filmu. Już włączymy. Przede wszystkim bardzo cieszy mnie ten komunikat. Masz 4,5 razy więcej wyświetleń niż zwykle. Większa liczba stałych widzów zdecydowała się obejrzeć ten film i ogląda go dłużej, co spowodowało, że zwiększył się jego zasięg w rekomendacjach YouTube. I to jest Wasza zasługa. A teraz zobaczmy przychód. Na tą chwilę widzę tylko przychód z tego pierwszego dnia, kiedy opublikowałam film. I to jest razem szacunkowo na razie 3208 lir i 3 kurusze za reklamy, które się Wam wyświetlały, i 74 liry 72 kurusze za YouTube Premium, czyli uznajmy, że 3300 lir. Wiadomo, że dzisiaj po tym pierwszym dniu opublikowania filmu ja będę widzieć największy dochód, no bo później niestety z każdym dniem już te wyświetlenia spadają, więc z każdym dniem już następne kwoty będą niższe, ale ja cały czas będę te przychody obserwować i na bieżąco będę dalej tą pomoc realizować. Ale po prostu dzisiaj widzę, że to jest spora kwota i nie ma na co czekać, trzeba od razu już dzisiaj to wykorzystać. Dobrze, tym się zajmujemy.
Skontaktowałam się z zaufaną osobą, która pomaga w punkcie zbiórki najważniejszych rzeczy w Ecsis, żeby zapytać, co konkretnie jest potrzebne, bo te potrzeby się zmieniają z dnia na dzień w zależności od tego, co akurat ludzie przynoszą. I dostałam odpowiedź, że najbardziej potrzebne są małe butle z gazem. Zapytałam, czy poza tym coś jeszcze i dostałam odpowiedź, że pozostałe rzeczy cały czas są dostarczane w dużych ilościach, ale brakuje właśnie tych małych butli z gazem i też takich nakładek na te butle. Więc nie będziemy się zajmować innymi zakupami, kupimy po prostu to, skoro to jest najbardziej potrzebne. Zobaczcie, ile mamy śniegu. Właśnie o tym chciałam wam powiedzieć. Jeżeli jesteście już tutaj ze mną od jakiegoś czasu, to takie widoki w Turcji was nie dziwią. Wiecie, że tutaj też bywają zimne, mroźne, śnieżne zimy, ale jeżeli są jakieś nowe osoby na kanale, to ta informacja właśnie dla was. Tak, mamy zimę, jest dużo śniegu, jest mróz i niestety region objęty trzęsieniem ziemi też jest bardzo zimny. Na dzisiejszą noc przewiduje się tam niestety do minus 15 stopni, a ludzie zostali bez niczego na ulicy, bez dachu nad głową i w tym, w czym byli w trakcie trzęsienia ziemi, czyli prawdopodobnie w piżamach, bo to było w nocy, nie mają się czym ogrzać, nie ma prądu, więc właśnie dlatego potrzebne są też butle gazowe, zarówno po to, żeby je używać do ogrzewania. Wiem, że są takie grzejniki, które działają na butlę gazową, no i też po to, żeby jakieś podstawowe rzeczy gotować, chociaż wodę zagotować, więc to będziemy szukać, bo wiemy, że to jest potrzebne, także nie traćmy już czasu, jedziemy. Na razie misja, można powiedzieć, zakończona sukcesem. Trochę się najeździliśmy po mieście, wyobraźcie sobie, że ciężko znaleźć tego rodzaju butle, ale udało nam się, w końcu kupiliśmy i za tą kwotę udało nam się kupić 14 butli, dlatego że w tej chwili taka butla sama kosztuje 150 lir, a do tego jeszcze potrzebna jest taka nakładka, żeby można było z tej butli korzystać. Ona kosztuje 90 lir, czyli jedna butla wychodzi 240, kupiliśmy 14, razem wyszło 3360. Jeszcze dostaliśmy rabat, więc dokładnie 3300 za te butle zapłaciliśmy i teraz idziemy je przekazać. Dotarliśmy do głównego punktu zbiórki. Zaraz wam pokażę, jak w środku wygląda. Tutaj mamy butle. Ktoś nam przyjdzie pomóc nosić. Mamy 14 butli i do tego też potrzebne są takie nakładki, żeby można było z nich korzystać. No, trochę tutaj już nazbierane też butli, różnych rzeczy. I zobaczcie, tutaj jest główny punkt zbiórki. Tak to wygląda. Praca w re. To na dzisiaj tyle, co mogliśmy zrobić. Będziemy dalej jeszcze obserwować dochody z tamtego filmu. Teraz jedziemy do domu i w domu wam jeszcze na spokojnie powiem parę rzeczy ważnych. Jak już dotarliśmy do domu, to dostałam jeszcze wiadomość, że właśnie na ciężarówkę ładowane jest aż 148 butli z gazem, więc dzisiaj doszła w końcu duża dostawa tego. Zobaczcie. Właśnie to jest nagranie z tego punktu zbiórki, do którego my nasze butle też dostarczyliśmy. Świetnie, bardzo, bardzo się cieszę. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Bardzo się cieszę, że udało nam się tą pomoc przekazać i to wszystko dzięki wam. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję, jestem bardzo wdzięczna. Ja wiem, że to może nie jest jakaś duża pomoc, ale biorąc pod uwagę to, że was to nic nie kosztowało, tylko po prostu poświęciliście chwilę, obejrzeliście te reklamy i to się później przełożyło na realną pomoc, to jest coś wspaniałego i
Dalej się będzie nam, mam nadzieję, jakaś sensowna kwota tam zbierać. Ja będę na bieżąco w statystykach to obserwować. Oczywiście myślę, że nie ma sensu, żebym już następne filmy z tym nagrywała na YouTube, ale jeżeli jesteście ciekawi, ile tam się dalej nazbierało i co udało nam się z tym zrobić, to mogę Wam to publikować w relacjach na Facebooku, Instagramie. Linki do moich mediów społecznościowych są w opisie pod filmem. I jeżeli chcielibyście swoją cegiełkę dołożyć, no to po prostu wracajcie do tamtego filmu i oglądajcie te reklamy. Nie musicie ich nawet oglądać, one po prostu niech sobie gdzieś tam lecą w tle i to się będzie dalej zbierać. I też jeżeli potrzebujecie cały czas jakichś informacji dotyczących tego trzęsienia, jeżeli chcecie wiedzieć, jakie są aktualne dane, czy potrzebujecie jakieś linki, to też odsyłam Was do tamtego filmu, bo ja tam na bieżąco będę wszystko aktualizować w przypiętym komentarzu i w opisie pod filmem. I myślę, że to wszystko, co chciałam Wam tu dzisiaj przekazać. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za każde wsparcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Görüşürüz.